Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Kolumbii, w małej miejscowości. Marika, jak się nazywa, przypomnij? Barichara. O właśnie. Widzicie już, ja powiedziałabym Barichara, ale Barichara, dokładnie. Barichara. I dzisiaj Marika skończyła zajęcia, jest godzina 14, więc wybieramy się na trekking. Trekking taki 5-6 km w jedną stronę, 2 godziny pokazuje na mapie, na Maps.me, także spróbujemy to zrobić w 2, ale znając nas to będzie dłużej, bo my zawsze gdzieś zatrzymujemy i coś robimy. Tylko że widzimy, że jak tutaj wieczorami pada, to tutaj dzisiaj też znowu szare chmury nadchodzą, ale idziemy. To będzie ładna przygoda, jak zacznie deszcz padać. Deszcze też spakowane, także deszczu się nie boimy. Płaszcze spakowane? A co powiedziałam? Chyba Deszcz? deszcze. Och, już tak. Idźmy. Takie dodże tutaj jeżdżą. Niewielkie ciężarówki, właśnie dobre na takie nieduże ulice. Jesteśmy już w centrum, tutaj jest sporo tuk-tuków, sporo takich turystycznych autobusów, ładnie pomalowanych tam dalej. Tutaj też odjeżdżają autobusy w samym centrum do tych małych miejscowości. Nasza droga prowadzi przy katedrze, a widzę, że dzisiaj otwarta. Ostatnio byłem tutaj, to była zamknięta, więc idę zobaczyć. Piękny kolor i piękny kamień. Właśnie tutaj są takie różnorodne te katedry, kościoły. W środku te ściany surowe. Ale pięknie to wygląda. Patrzcie, jaki jeszcze dach surowy. No zupełnie inaczej. Jeszcze też takiej nie widziałem. Podobają mi się właśnie te katedry, kościoły z kamienia. Ostatnio byliśmy w tej innej Saint-Gilles miejscowości, też był kamień. Nawet kamień z Francji przywożony. Piękny ołtarz. I co ciekawe, o, tutaj też jest druga kapliczka taka. I co ciekawe, o, Marika tutaj jest. Często jest tak, że z boku są drzwi wyjściowe. Jestem już na szczycie najczęściej fotografowanej ulicy w tym mieście. No i nie dziwię się, widać te piękne budynki, piękne dachy. No i tą katedrę w tle. Piękne widoki. O, dzisiaj trochę bardziej to oczyszczone, trochę więcej widać. Ale piękny kanion. Ja cię sunę, tam jakie te formacje, te skalne są, widzisz? Każdy taki Tak. widać. Wow. Idziemy gdzieś tam w tamtą stronę blisko nie będziemy szli, będziemy gdzieś szli w tamtą stronę. Jeszcze do końca nie wiemy. Tutaj na tych wysokościach zamiast kwiatów, no to sadzają kaktusy różnego rodzaju. Ten taki mały, patrzcie. Tamten znowu wygląda, ten żółty taki, wygląda jak te w domu, co się kiedyś trzymało. Tu jest fajnie nawet pokazane, tylko trochę za drzewem, trzeba uważać na ten znak. 5 km w prawą stronę. Z tej drogi schodzimy, co wam powiedziałem, że w prawo i idziemy taką drogą. Myślałem, że to będzie bardziej polna, a tutaj widać, że kamieniami wyłożone. I właśnie czytałem na temat tej rzeki i wiesz, że drogi, że ta droga jest jeszcze po Hiszpanach? Tak. Ładna ciekawostka. Tutaj po drodze widzę zrobione miejsce, żeby można było się pomodlić. Matka Boska, krzyż. Zaczyna kropić. Te chmury są, to powiem wam tak, średnie. Więc na razie tych płaszczy nie zakładamy, bo to może być tak, że przelotny deszcz, czasami tutaj tak bywa. Nie pada od razu mocno, ale jesteśmy przygotowani. W razie co, jak będzie mocniej padać, to zakładamy płaszcze. No ale mówię, no, tutaj trochę szare, tu niebieskie, więc mamy nadzieję, że to przejdzie. Ścieżka tutaj wyłożona, zobaczcie, kamień dobrze docięty, taki most to nie jest, ale takie przejście, bo tutaj był jakiś spad. No i tak się właśnie zastanawiałem, czy to Hiszpanie kładli, czy jednak zaganiali tutaj lokalną społeczność do tego, żeby te kamienie tutaj dźwigali, bo to nawet wygląda trochę jak drogi Majów czy Inków w Andach. Ale widoki mamy pierwsza klasa, coś podobnie jak kanion Colca w Peru był, też się schodziło tak w dół, no pięknie. A co jeszcze taką ciekawostkę wyczytałem na temat tej drogi, oczywiście tu Hiszpanie żyli, rządzili i oni budowali tą drogę, ale inżynierem, jakby, który planował, można tak powiedzieć, dbał o to, był gościu pochodzenia jakiego, Marii? Polskiego? Blisko? Francuskiego. Alemania. A, nie wiem. Stary jakiś Niemiec, tak. Po ponad pół godzinie, zrobicie to szybciej, jak nie będziecie tutaj nic nagrywać, się zatrzymać za wiele, dochodzimy do drogi, ale tą drogą nie będziemy szli długo. Marika jeszcze schodzi z tej ścieżki, bo tutaj jest ta droga. O, jeszcze raz wam pokażę. Tu jest Marika, jest droga. My przechodzimy na drugą stronę i tutaj schodzimy już dalej niżej. Przez to, że mamy tylko jeden mikrofon, bo wiecie, zgubiliśmy go ostatnio, dokładnie. Tak miło. Tak, więc chcemy też nagrywać na 2 telefony i zobaczymy, jak to będzie grało z tym dźwiękiem podczas montażu. Więc Marika będzie nagrywała telefonem bez, ja będę nagrywał z tym mikrofonem, który mam tutaj. No zobaczymy, jak się będzie to miksowało. Jak wyjdzie źle, no to musicie nam wybaczyć ten dzisiejszy odcinek, jeżeli chodzi o dźwięk. Próba. No, każdy musi spróbować i jakoś sobie radzić. Przeszliśmy już teraz przez drogę.
Test, czy gorzej słychać? Nie zgubicie się, zobaczcie, na drzewie tak samo są znaki, że w tę stronę mamy iść. Tutaj no trochę stara tablica zamazana, no ale jak ktoś tutaj zobaczy Camino Regal Barichara i Iguana, no jakby nie patrzeć, da się przeczytać i idziemy w tę stronę. Tutaj u góry jest ta droga, tylko wyobraźcie sobie, że tyle lat temu tamtej drogi nie było, więc wszystkie te rzeczy, które były handlowane pomiędzy tymi miejscowościami, nawet zwierzęta transportowane, no to wszystko musiało tymi takimi drogami chodzić. Ta trasa jest fajna i przyjemna. Wystartowaliśmy z wysokości 1300 metrów nad poziomem morza, a jak sprawdzałem na Maps.me, no to musimy zejść na około 1000 metrów. I sprawa wygląda tak, że jak idziecie z Barichary do tej miejscowości, do której my idziemy, no to cały czas jest w dół. Nie ma jakichś górek. Czasami wiadomo, zdarzy się, że trzeba kawałek podejść, ale droga cały czas schodzi w dół. Gorzej jest w drugą stronę, więc my raczej wrócimy busem. Tutaj jest jeszcze jedna droga schodząca z tej asfaltowej. Ktoś tutaj sobie wyłożył, bo tutaj jest, tak, jest coś rozpisane. Tak. Barichara, czyli to znaczy, że przeszliśmy dopiero pół kilometra. Guanę mamy 5 kilometrów jeszcze, czyli dokąd idziemy. I Cabrera 8. A 8. Czyli tutaj też jest droga właśnie zrobiona. No to też pewnie ciekawie by było. Patrzcie, jest nawet napisane, ale ładnie. Tutaj jakaś koza, czy to jakiś baran i nazwa miejscowości i strzałka w tamtą stronę. Zobaczcie, jakiego kaktusa po drodze mijamy. Marcin wczoraj już Wam pokazywał. Tutaj pień jak w normalnym drzewie w sumie, a kaktus mi się zawsze kojarzyło się z takim zielonym, że on cały jest z takich liści. O, kolce ma, ale staruszek widać z niego. Tutaj kolejny kaktus. Zobaczcie, jakie one są wysokie. Ja kojarzę z domów takie, one też czasami były do sufitów. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale tutaj znowu patrzcie, był ścięty i widać, że to są młode, takie jak się kupuje nieraz w doniczkach małe, no to te tak wyglądają. Zobaczcie, jaki piękny ptaszek, ma grzywę czerwoną, na dole brzuch taki czerwono-pomarańczowy, znowu skrzydła ma ciemne, ale piękny, kolorowy. To też nie tak, że to było łatwo tą drogę ułożyć kiedyś, bo widzę, że tutaj też musieli jakoś wyryć ją trochę w tych skałach. Zobaczcie, jak gigantyczne mrówki tutaj chodzą. Ło, wygląda jak spory pająk. I jeszcze coś niesie w ustach, w swoim dziobie, nie wiem. Chyba to jakaś mała mrówka. Po drodze mijamy jakiś dom, haciendę, to trochę wygląda nawet jak jakiś... Tam basen jest, Marika. To wygląda jak jakiś... Zatrzymamy. To wygląda jak jakiś hotel, ale też zobaczcie, jest dom i od razu są kaktusy jako naturalny płot taki posadzony tutaj. Nie wiem, może żeby większe zwierzęta tu nie przełaziły też? I pieski pilnują Jest od razu. pies, pilnuje, tak. Na dwa. Spokojny jakiś. Wychodzimy po raz drugi na główną drogę. Tam coś widzę robią. Elektrycy? Albo od drogi coś. No tak, ale to już jest w sumie drugi i ostatni raz, kiedy przekraczamy tą drogę. Teraz, Co i teraz na górę? tak, teraz kawałek górki, ale to kawałek i później znowu w dół. Dopiero zauważyłam, że na tym kamieniu również są te znaki. Czyli no faktycznie trzeba iść w górę. Mapa nie kłamie. Damy radę. To na tyle z tej górki. Zobaczcie, to jest jakieś 10-15 metrów i tutaj znowu płaska droga i w dół. Słyszycie tego ptaka? Oj, to chyba nie ptak. A co to może być? Myślę, że to są te Aha, nie świerszcze, tylko cykady? Coś. O, coś o. tak. A chciałem powiedzieć, że tutaj jakoś mało uczęszczana ta droga, bo tutaj sporo zielonego jest na trasie. Są mi szczęśliwe krówki, a ja później tą wołowinę jem. Po drodze mijamy i widzimy, że to jest jakaś restauracja, nie tylko dom. Ale my jeszcze nie jesteśmy na tyle głodni. Idziemy tam, do tamtej miejscowości, tam najwyżej sobie zjemy. Zresztą tutaj też nikogo nie widać, ale tereny piękne. Cały czas ten kanion z tyłu. Patrzcie, my już kawał drogi zeszliśmy. Tu jest ta restauracja, którą niedawno mijaliśmy. I my tą całą trasę pokonaliśmy. I tam na górze widzicie takie budynki. No to jest Barichara, my stamtąd schodziliśmy. Ta trasa trochę przypomina trasy w Peru też. Kamienie dookoła, dość spore skały. Po jednej, po drugiej stronie. Wygląda na to, że tutaj powinna jakaś rzeka płynąć. Kamienie są, widać, że tutaj dość mocno to przenosiło. Ale nic nie ma. No tu woda stoi po prostu, tak. Nic nie leci, a tutaj też w sumie tutaj nie wiemy. Bo jak padało, to na razie tak troszeczkę. Nie było tak, że ulewne deszcze. Ale przez to tak samo przecież nie możemy zrobić tego Kanionu, raftingu raftingu. na rzece Suarez, a to moim zdaniem wpływa do rzeki Suarez. Tak, widać tą rzekę gdzieś tam z góry. No, a podobno teraz jest za dużo wody i za mocny prąd, więc nie ma możliwości nią przepłynąć.
Jesteśmy dalej na trasie, nie zgubiliśmy się, była lekka górka. Widzę, że to jest jakaś kawiarnia. Ładny widok na kanion. Idziemy zobaczyć, sprawdzimy jakie ceny są. Tu jest menu, jest kawa, są napoje, jest jakieś tam piwo. Bierzemy sobie latte za 6000, czyli wychodzi 5000, co ja gadam, 5,40 zł. Ale tutaj klimat na tym hamaku, jaki widok piękny. Fajnie tutaj zrobione, stolik, parasol, tutaj drugi, tam Marika się relaksuje na hamaku, jest trzeci stolik, Mari pozdrawia, cały czas te góry widać. Patrzcie, jak ja uwielbiam takie rzeczy, stoły, jakie drewno i takie te siedzenia. Pani tutaj ma bardzo czystą kuchnię i szykuje nam kawę. Zrobię wam teraz szybkie szkolenie, jak leżeć na hamaku. Może nie jak leżeć, ale jak położyć się spać. My płynęliśmy przez 2 tygodnie po Amazonce, więc mamy już doświadczenie. I nie kładziecie się tak po prostu na wprost, bo jesteście wygięci. Kładziecie się tak trochę na ukos, nawet bardzo na ukos tu i tutaj. I wtedy możecie się położyć prawie że na prosto. O. I tutaj możesz, o, patrzcie, że tak idziecie spać. Tu nawet jakaś poduszka i jak na normalnym łóżku. Jest i nasze latte, ale te latte... W ogóle pani zrobiła taką kawę, pochwaliła się, że pani robi tą swoją, i cappuccino ma swoje, i latte ma swoje, także ja spróbuję. 1 maj. No, próbuj. O, gorące. Gorące. Trochę kakao. Pani w ogóle nie używa, pani miała już gdzieś kawę zrobioną. Coś tam grzała w mikrofali. Tu jakąś dobrze pianę ubiła, także trochę węglowodanów. No, kawa z mlekiem. Co te wariatki tutaj robią? Ciekawe, po co one wnoszą te liście tam do środka, czy dla innych mrówek, które tam pracują w środku, do jedzenia? Te to wyglądają, jakby z jakimiś mieczami szły. O, już mi coś po plecach łazi. Ale konkretne. Zrobiliśmy sobie z 20 minut przerwę, 25 nawet. No idziemy dalej na szlak, mamy jeszcze z jakieś 45 minut. Myślę, że nam zejdzie z godzinę. No, idziemy tak naprawdę dosyć szybko, mam wrażenie, ale też zatrzymujemy się sporo właśnie. Tak. Jakieś mróweczki, tutaj coś, widoczki, także zawsze się to schodzi dłużej. Tak jak mówisz, tempo dobre, ale zawsze coś na tej trasie jest. O tej zielonej drodze wam wcześniej wspomniałem, a tutaj jest jeszcze bardziej. No tutaj widać, jakby w ogóle nic nie chodziło, nie jeździło. A mi się skojarzyła ta dróżka z Steru, jak robiliśmy trekking. Salkantay? Czy wy to widzicie, ten widok? No to nie oddaje tak dobrze, ale tutaj widać, jak się górki te łączą. Jedna tutaj, druga, tu jest trzecia. Tak jak wygląda, jakby takie małe kaniony i tam rzeka płynęła. I jakaś taka konkretna górka przed nami, w dół teraz, bo długo teraz jakoś płasko szliśmy. Wygląda na to, że tutaj kolejna rzeka miała płynąć, ale też bagno Albo stoi. ta sama. Albo ta sama i stoi tutaj, nic nawet nie ścieka. To dobrze, bo można elegancko przejść. Tutaj mamy krzyż i 7 napisaną. Lekka górka była teraz. I to właśnie mówię, coś mówię, tam była 10, mówię. A. I tak mi gdzieś przeszło przez myśl, ale myślę, droga krzyżowa tutaj na tej trasie, ale na to wygląda, że tutaj jest 7, więc jeszcze musimy znaleźć po drodze. Czyli mówisz, że idziemy do 0? Do 1? Do Tak mi się 1? wydaje. To może stamtąd zaczyna w tym mieście. Tak. I tutaj, ale ja nie widziałam żadnego, to jest pierwszy, który widzę teraz. Ja widziałem 10. A, widzisz. Ale to może przypadek, może nie, no sprawdzimy, będziemy się rozglądać. Po drodze mijamy jeszcze jakieś jezioro zrobione sztucznie, widać wyłożone folią. Tam jakaś dziura, pewnie wodę tutaj też dopuszczają jakoś. Zaraz podejdę gdzieś tutaj, może będzie to lepiej widać. Tutaj trochę widać, ale tu może uda mi się bardziej zobaczyć. No to podejrzewam, że ktoś to trzyma sobie dla ryb. Pewnie jakaś hodowla. Z tego co pamiętam, tam była 7 stacja, a tutaj jest 9, więc gdzieś jedną pominęliśmy. Tutaj widać górną część tego kanionu, bo my jakby cały czas powoli wchodzimy do tego kanionu. Tutaj te góry, tutaj gdzie te chmury widzicie, takie no to są tam góry cały czas. A my cały czas tak już dłuższy czas idziemy cały czas w dół. Tym razem nie ominęliśmy stacji, jest 10, ale akurat dziwnie, bo... A nie, w sumie dobrze, bo tam, stamtąd, w tą stronę było, no tak. Tak? To ja tam nie mogłem widzieć 10, tam musiałem widzieć drugą. Tylko może jakoś tak było napisane, że to X był, a to tu jest 10, więc w dobrą stronę to jest. A ja dopiero, jak gdybym nie wiedziała, że to jest stacja, w sensie gdyby tam nie było, to bym nie powiedziała, że to jest krzyż i 10. W sensie jakoś tak to jest zlane jakby X, coś jakby ktoś sobie farbą namalował. Nawet, no nie wiem, no nie zwróciłam na to uwagi. Może dlatego tam jak te 2 były na początku, to też dopiero 7 gdzieś mi tak się rzuciła w oczy. Kolejne miejsce, gdzie prawdopodobnie rzeka spływa, jak jest więcej deszczu, albo i nie, może już po prostu tędy nie płynie ta rzeka. Ale ogromne te Tak. głazy tutaj. Widać, że to nosiło kiedyś. Tutaj jaki most zrobiony. Na belkach, te belki też już takie spróchniałe, poukładane kamienie tylko. Może jakaś glina też była na dole, z jednej i z drugiej strony. No ale Zobacz. trzyma się, widać konstrukcja. Tak. Dobra. Czy to jeszcze za Hiszpanów? Nie. Jest i 12 stacja, znowu gdzieś zgubiliśmy jedną, 11 nie widzieliśmy.
a to dość spore malunki. Słupek nam pokazuje, że jeszcze 150 metrów i będziemy. Zaczynają już się budynki tej wioski. Jeszcze nie widać, żeby to była jakaś taka fajna, klimatyczna miejscowość, choć już te budynki bardzo ładnie wyglądają, ale wiadomo, że centra zazwyczaj są najlepsze. Tutaj zresztą widać nawet, gdzieś tam się rozpada trochę ten dom. Tutaj też daleko nie szukać, też się rozpada ten dom. Jesteśmy jeszcze nie w centrum, do centrum mamy jeszcze jakieś 200 metrów. W centrum to widzicie ten kościół, ta wieża, co tutaj wystaje, raczej ściana. Zaraz idziemy, nie tą drogą, idziemy drogą obok. No i zobaczcie, wchodząc do miasta, co nas wita. W ogóle wszystkich turystów wita. Wita jeden sklep, tam widzę drugi sklep, bardziej jak jakiś bar. Można pewnie się schłodzić tutaj. Widać, że ludzie tutaj wierzący, krzyże wiszą nad drzwiami. Oboje zauważyliśmy taką różnicę na pierwszy rzut oka, że to jest taka wioska. Nasza tamta też jest wioska, ale ta jest po prostu wioska bardziej wioskowa, że tutaj jakby mniej o to dbają, po prostu ludzie nie żyją jakoś z turystyki, tylko po prostu jakoś życie tutaj sobie płynie. I co mi się rzuciło jeszcze w oczy, no to lampy. Normalnie latarnie są, a wczoraj, jak pokazywaliśmy, to w Bariczarze są takie latarenki jakby przy domach. I jesteśmy już w centrum. O, nawet jakiś sklepik jest z pamiątkami dla turystów, jakaś kawiarnia tutaj. Dosłownie 2 ulice wzdłuż, 4 w poprzek i tak wygląda ta miejscowość. Tutaj też jest kościół, ale zaraz stanę z boku, to znaczy z przodu, to wam go pokażę. No i jak zwykle, tak jak wam mówiłem, jak Hiszpanie sobie budowali, no to najpierw był na środku jakiś park. O, ale piękne ptaszki, te żółte, nawet ich nie zauważyłem. Dobra, zaraz podejdę koło kościoła za tą palmą i wam pokażę. Idziemy najpierw zobaczyć do parku, co tutaj jest. O, też jest jakiś pomnik kogoś. Diaz, jakiś pan w okularach, wygląda na jakiegoś profesora. A tutaj też jakiś kamień. Proszę bardzo. Kamień, jak Polacy ostatnio dostali kamień od Niemców, to tutaj też jest kamień. A tak wygląda właśnie ten kościół. Piękny, stary kościół. Widać, że to jest taka wioska biedniejsza, że ten kościół ma już swoje lata, że za bardzo też tutaj z zewnątrz nikt o niego nie dba, ale to jest kamień, od niego też za bardzo nie trzeba dbać. I podobają mi się te ściany. To jest trochę w takim stylu portugalskim. W Macao widziałem podobne kościoły, bo tam, jak wiecie, to była kolonia portugalska. No i wejdę sobie do środka, no bo ja uwielbiam takie miejsca. No tutaj widzę od razu, no mi się podoba. To jest życie tak wolno płynie. Patrzcie, też surowy kościół. Z kamienia wszystko. No pięknie, uwielbiam takie kościoły. Patrzcie, jak on wygląda. Na środku jestem. Dach też. Widzicie? Belka i tam jakby obkładane jakąś gliną, później pomalowane. Ołtarz skromny, ale też ładny. I patrzcie, to co wam mówiłem. Z boku wyjście. Tutaj w tych kościołach przeważnie tak jest, że jest główne wejście i z boku gdzieś tam można jeszcze wyjść i idę zobaczyć jeszcze do środka, a czyli dalej. Tam widzę też jakieś drzwi są, ale są pozamykane. No tak tutaj często tak jest, że też jest jakieś cmentarze są, że z kościoła się wychodzi na cmentarz, ale tutaj widzę, że zamknięte. Z jednej strony, no i z drugiej strony, tu są jeszcze jedne drzwi. Tutaj jest ten kościół, tutaj jest jeszcze jedna dziewczyna, Marika, z nią jeszcze rozmawia. Mamy jakieś 30-40 minut do odjazdu ostatniego autobusu. To dlatego, że przyszliśmy późno. Tutaj jeszcze jest zegar, który działa, też jest jakaś wieża. I tutaj jest Muzeum Archeologii jeszcze. Zaraz zobaczymy. Też jakieś niewielkie, bo to nieduży budynek. A czy jeszcze otwarte? Widzę, ludzie w środku są. Złapaliśmy tylko za klamkę. Tam wygląda na to, że pan oprowadza kogoś i to jest zamknięte. To jest tak małe muzeum, że jest gościu, który sprzedaje bilety i jeszcze oprowadza i to jest 20 minut. I on mówi, tak pokazywał, więc że trzeba poczekać, a że mamy za mało czasu, no to raczej nie. A widzieliśmy w tym muzeum są same skamieniałości tych prehistorycznych zwierząt, czyli takie muszle w kamieniu odbite, a więc nic więcej nie ma. Może coś byśmy się ekstra dowiedzieli, ale to, co było tam, to można było zobaczyć przez tą szybę. Więc teraz dostaliśmy takiego tipa jeszcze od francuski, którą spotkaliśmy, że jest tu jakiś punkt widokowy, więc wybierzemy się na niego. No tak. I ostatni autobus mamy właśnie za jakieś pół godziny, ostatni podobno, tak. A później zostaje taksi, więc lepiej się na niego zabrać niż później płacić 2-3 razy więcej za taksi. Tak, myślę, że tutaj na 2 godziny przyjechać sobie to takie minimum, tak na spokojnie, żeby nie biegać. Tutaj widzę, że miejscowi coś robią. Jeszcze jakieś krowy tutaj się pasą. Dobra, my jedziemy szybko jeszcze na ten punkt widokowy. Co tu, co tam, taka mina? Widzę, że jakiś bar jest tutaj, restauracja. Tu widzę, chłopaki sobie. Nie no, pięknie, z całej restauracji widać
ten kanion, od nas takiego widoku nie było. My jesteśmy dużo bliżej. Patrzcie, tam widać rzeka płynie, widzicie na środku? Ale piękny widok. Bierzemy sobie jeszcze 2 piwa. Należą nam się, Marika poszła w jakieś regionalne, stąd nawet z tej miejscowości. Za 13, czyli no ponad 12 zł. Nie, Znaczy 11,70. Tak. A ja mam zwykłe takie, ale z tym widokiem, tutaj jest nawet miejsce. Słońce teraz pada w tą stronę, więc sobie siądziemy. No, widok piękny. No mamy chwilę, więc odpuścimy jedzenie, zjemy już u nas gdzieś tam, tak. Spadamy już z tego miejsca, jest za 3 minuty w pół do, a 3 wersje w sumie słyszeliśmy odjazdów tych autobusów o wpół do 40, że o 6 jeździ ostatni. Nie chcemy też przepłacić, bo tutaj wyjazd stąd kosztuje, dojazd do naszego miasta kosztuje 3 zł, niecałe 4000, a jakbyśmy chcieli później taksówką jechać, to będzie trzeba dać 10 razy tyle, także chcemy zdążyć na ten autobus. Mówię, Mari gdzieś pobiegła, bo wystrzeliła ten bus, czekamy, nie ma tam jeszcze żadnego busa. A, coś tam pani, że o 6 będzie. To dobiem, gracias. Rozpiska wisi jak byk, tutaj kolega nam pokazał, patrzcie. Barichara, Gun, czy jak to się czyta, Guane, w tą stronę, a my jedziemy w tą stronę i ostatni jest o 6, czyli mamy jeszcze pół godziny. O, Mari tutaj próbuje swój hiszpański i powiem wam tak, pani się pyta, skąd jesteśmy z Polski. Wow. Oni wszyscy z Polski tutaj lubią ludzi, bo od razu mówią o papa i szanują ludzi przez papę, Polaków. I tutaj mają taki sklep, biznes mały. Co tutaj? Myślałem, że jakieś pieniądze porozkładane, ale nie, patrzcie, tutaj też jakieś święte rzeczy, w sensie jakieś obrazki, takie jak ksiądz po kolędzie zostawia, to tutaj są. Limonki, no takie najpotrzebniejsze rzeczy, jakieś jajka widzę, coś tam. Tutaj coś tam w tych lodówkach, zamrażarkach jest, pewnie domyślam się, co tutaj jest. Skoro mamy jeszcze pół godziny, to się kończy na takim większym pokerze. O, ten poker ma litr. Butelka, patrzcie, nawet nie wiedziałem, kosztuje to 6000, czyli lekko ponad 5 zł. 5,50 no. Jak będziecie w Kolumbii i chcecie wypić trochę więcej piwa, no to opłaca się wziąć takie większe, bo to kosztuje 6000, a są nawet te miejsca, gdzie takie coś kosztuje 5, tylko innej firmy, a te małe, gdzie trzeba 3 kupić, żeby była taka sama butla, kosztuje 3000, czasami 4, więc opłaca się wziąć większego pokera i starczy oczywiście dla 2 osób, bo Marika też się napije. Podjechał nasz bus, ale no niby o 6 odjeżdża, więc będziemy na niego patrzeć. Podziękowaliśmy pani za piwo, ale chciałem wam jeszcze pokazać, zobaczcie tego pana. Ten pan ma wąsa, pamiętacie mój wąs z Indii? Ten pan ma wąs jak z Meksyku. Mexico wąs. Tak, piękny, duży wąs. Miejscowość bardzo spokojna, ale piękne kolory, tam gdzieś słońce widać zachodzi. Spokojnie tutaj jest, zobaczcie, lokalni sobie grają w piłę, w kosza. Z tyłu? O kurde, ale piękne kolory, chmury nachodzą. Pięknie to wszystko wygląda. Z tamtej strony stoi nasz bus, więc idziemy, bo to na pewno jest ostatni, bo on przez boisko szybko przebiegniemy. Tak, tam jest ten nasz bus, on na pewno jest ostatni, bo on tutaj stoi i czeka, więc też trzeba znaleźć miejsce, bo tutaj to nie jest tak, że oni tutaj upychają, jak nie ma miejsca, to on jedzie. Jedziemy, jeszcze drzwi otwarte, Marika jeszcze tam stryka zachód słońca z tamtej strony. O! Siedzenie mi się złożyło, a kierowca zamknął drzwi. Co tak siedzisz tutaj skrępowany taki? Za każdym razem jak pan hamuje, to ten fotel tutaj ucieka. A widzę, że ktoś tutaj wsiada, więc muszę się przesiąść. Wjechaliśmy już do naszej miejscowości i zaraz dojedziemy już. Podejrzewam, że w centrum się zatrzyma. Płacimy za nasz przejazd 4,30, trochę drożej. Obstawiam, że takim jest taniej, tym jest drożej. Płacimy, wychodzi 3,90 złotówka. I tak, dobrze. Tak. Wpadliśmy później na pomysł, że mogliśmy iść i łapać stopa, ale Następnym razem. No i te kolory, widoczki po drodze, pięknie. Także jeśli macie więcej czasu, polecam zostać jeszcze do zachodu. O tej godzinie nie jest łatwo znaleźć takich posiłków, które my szukamy, taniej i z zupą i z drugim daniem.
O, patrzcie jaki klimat. Kuchnia tutaj otwarta. Coś pan pewnie tutaj... Bułki jakieś sprzedaje? Jakieś takie jakby empanada? Tak, ładnie to wygląda. Zaraz zobaczę tutaj niżej. No, ma to swój klimat wszystko. Szliśmy z nadzieją, że ta restauracja będzie otwarta, no i wywieszka już była ściągnięta i jakby tutaj już nikogo nie było, tylko sama szefowa chyba nawet tutaj gdzieś mieszka, u góry albo gdzieś i pytamy, czy jeszcze jest. Pani zajrzała do lodówki, mówi, jeszcze wam coś zrobię, także czekamy na obiad. Dzisiaj jadłem tylko śniadanie, jednego placka z tym całym farszem, także zjem to ze smakiem. I tu jeszcze pokerka sobie wzięliśmy do kolacji. Salut! A tutaj obraz. Ostatnia wieczerza, jak dobrze kojarzę. Mam nadzieję, że nie nasza. Pani przyniosła już nasze dania, od razu wszystkie, czyli jest zupa, jest wołowina, to co braliśmy już nieraz, w sumie ja nieraz, czyli jest najpierw wędzona, później jest grillowana. Do tego dzisiaj mamy frytki, ja mam też z ryżem i parówki nawet widzę w ryżu. Ja spróbowałam frytka i strzał 10. Aha, smacznego. Smacznego. Talerze puste, to znaczy, że smakowało, szefowa też będzie zadowolona, Marcinowi też smakowało. Płacimy i będziemy zmykać do domu. Bo powiem wam, mimo że ten trekking, no tam nie wiem, 6 km, 7 zrobiliśmy, to no mimo wszystko ten dzień był trochę męczący. Tak, wróciliśmy już do domu najedzeni, w sumie myśleliśmy jeszcze nad jakimś deserem, ale raczej sobie odpuścimy. Będzie szybka kąpiel i odpalimy sobie jeszcze jakiś film, ale jesteśmy mega zmęczeni. Tak w sumie podsumowując, no to ja może zacznę. Startowaliśmy gdzieś z 1300 metrów nad poziomem morza, zeszliśmy do 1000, lekko ponad, chyba 20-30, więc około 300 metrów od poziomu morza zeszliśmy. Także spoko, taki luźny trekking dla dzieci, Dla nawet rodzin. jak będziecie rodzinny trekking w dół. W górę będzie trochę gorzej. Aczkolwiek myślę, że gdybyśmy wystartowali dzisiaj rano normalnie, tak, no to byśmy doszli, w sensie w dwie strony ten trekking zrobili. A tak, no to udało nam się tam dojść, no i po ciemku, no sama z Marcinem nawet bym nie chciała, po pierwsze ciężko, przez te kamienie, przez drogę, po drugie już inne zwierzaki też wychodzą, nie wiem, czy tutaj są jakieś skorpiony, węże, czy jakieś inne dzikie zwierzęta, w każdym razie, no nie chciałabym tamtędy iść w nocy. A busy jeżdżą chyba ostatnio o 6, to wam pokazywaliśmy, także spoko w dzień wychodzicie, Tak. spędzacie tam cały dzień i coś tam zjecie. A później taksi. No i nasza, jakby w tamtą stronę szliśmy 3 godziny z tymi wszystkimi przerwami, z nagrywkami. Także myślę, no 25 minut spędziliśmy w tej kawiarni. Tak. No to myślę, że tak 2 godziny, 2 z kawałkiem można się wyrobić. Dorzuciliśmy takie pół godziny dla naszych nagrywek, tak. Porównaliśmy teraz, ile kilometrów zrobiliśmy na każdym ze sprzętów, które mieliśmy. Mój zegarek pokazuje 10 kilometrów, mój telefon 7,5, a Twój telefon? Prawie 10. Także chyba wychodzi na to, że 10 km około zrobiliśmy, Tak, czyli mniej średnio niż wczoraj. licząc. Tak, ale no mimo wszystko taki łatwy trekking, ale też męczący. Mari zrobiła jeszcze popcorn, chciałem powiedzieć, do kolacji. Po kolacji oglądamy jeszcze nasz serial, to już 6. odcinek. To był super dzień. Polecamy, warto, naprawdę warto, jak tutaj będziecie. Ostatnio potrzebowaliśmy tego dnia, także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Pa, pa.